Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Sobota. Dzisiaj też wstałem wcześniej, już przed 6, 5:50, ale jako że sobota, to dzisiaj będzie trochę mniej pracy, a trochę innych zajęć i priorytetów. Wypiliśmy sobie z żoną kawę i pierwsze co zdecydowaliśmy, no to, że trzeba dzisiaj wykąpać całą gromadę. Znaczy Elvis się wykąpać nie da. No ale kot i szczeniaki będą dzisiaj kąpane. A jako, że będą dzisiaj kąpane, to za chwilę idziemy, proszę pana, popływać trochę w morzu. Tulfi ma już trochę więcej doświadczenia z pływaniem w morzu. Rosie nie jest jeszcze tak doświadczona. A kto tu idzie? Kto tu idzie? Kto tu idzie? Młoda już normalnie wspina się tu po schodach, już wychodzi sobie na taras do psów. Już praktycznie większa część dnia jest poza swoim kontenerem. O, widzicie jaka jest skoczna? Większą część dnia już jest poza kontenerem. Je już poza kontenerem, tylko pod warunkiem, że psy też zostają w tym momencie jedzenie, bo tak to by sobie zabierali jedzenie. Czasem jedzą nawet z jednej miski, jak Rosie na przykład nie skończy, bo Tulfi to zawsze kończy swoje jedzenie, a Rosie nie skończy, kot potem podchodzi, zaczyna je wyjadać, ona zazdrosna, podchodzi i jedzą razem. No dobrze, także plan jest taki, że pójdziemy popływać od rana, chwilę pluskamy się w wodzie, kiedy słońce jeszcze nie jest tak zabójcze. Potem po kąpieli w morzu wykąpiemy psiaki i kotka, a potem wezmę się za kontynuację pracy, żeby nie tracić dnia całkowicie. Jesteśmy na takim etapie. Chciałbym przerobić to okno, zamontować, skończyć tą ścianę i byłbym w sumie zadowolony dzisiaj. Jakbym tylko to zrobił, to żeby było ok. Ale może uda się jeszcze jakąś płytę na suficie powiesić. Okazało się, że jeżeli chodzi o drewno, to na ten moment u wujka i u cioci u Aldrina stamtąd możemy wziąć trochę drewna. Także robimy to, co się da. Tutaj od futryny w tą stronę czekamy, bo też musimy podjechać do sklepu i zorientować się, jeżeli chodzi o drzwi. No bo jeżeli będą inne drzwi, to zbudujemy po prostu ramę pod konkretny wymiar pod drzwi, żeby potem je tylko zamontować i z głowy. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Jak zwykle są przemiłe, panuje fantastyczna atmosfera u nas w komentarzach. Nie ma marudzenia, wszyscy są dla siebie mili i serdeczni i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Dobrze, idziemy pływać. Dziewczęta idą przodem razem, a panowie idą razem. Do piasku. Ty pięknie pływasz. Jak ty pięknie pływasz, Tulfi. O, Rosie. Nie będę cię ratował. Rosie, come back. Come back. Rosie, come back. Wait, Tulfi, wait. idziemy drugi raz. Rosie. Drugie podejście.
Podejdziemy trochę dalej, żeby psy musiały dalej płynąć. The race. Okay, race. Będą się ścigać. Przygotowani? 2, 3. Go Rose, go Rose. Tulfi, 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 tulfi. O. Sabotage. 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 Oh no! Wee, Rosie. To nie było czyste zagranie. Wytrąciła faworyta z rytmu. Sabotage. To nie było... It's not fair play. Disqualificated. Rosie disqualificated. Dyskwalifikacja w tym wyścigu. Mam nadzieję... Qualified. Trzeba ją zdyskwalifikować, no bo jeżeli ktoś postawił pieniądze na Tulfiego, no to było to po prostu nieuczciwe. No sami widzieliście, co ona zrobiła. Tak to właśnie jest. O, chyba się psiaki napływały. W tył zwrot. Naprzód marsz. Teraz pora, żeśmy my się mogli zmoczyć. Kąpiel i bierzemy się za pracę. Sami widzicie, jak ja tu pływam, bo zamiast nakładać kremu sunblocka za każdym razem nie wiadomo ile na siebie, to wolę sobie założyć czapeczkę, długi rękaw, nacieszyć się zimną wodą i potem nie umierać od słońca. Swim! Show how you swim, baby. Pływanie zakończone, także proszę pana, pora na prysznic. Będziemy się kąpać teraz. A teraz witamy w zwierzęcej suszarni. Kotek jeszcze siedzi w zawiniątku, ale tutaj na tarasie w tym słoneczku za chwilę przeschną, a wiadomo, jakbyśmy puścili Tulfiego i Rosie zaraz po kąpieli w samopas, to na momencie by się umorusało. Już widzieliście chyba na timelapsie, że po zejściu z plaży Tulfi już zaczął kopać i cały był w piachu. Także zwierzaki są po kąpieli. O, żona bierze kamerę. Oi, oh, you're not done. You're still wet. Still wet, you're still wet, you're still wet. Oh, you dry fast. Oh, Alsaka. Only book.
feed them. Gentle, gentle. Be gentle. Hi, Pussy. Hi, Pussy. Oh, you guys. So cute. No i dobra. Po kąpieli, po prysznicu, wszyscy, cała piątka, bierzemy się za tą ścianę. Jakbym zrobił sobie tą ścianę i może powiesił płytę tam na suficie, to będę zadowolony. Dzisiaj sobota, także nie będziemy chyba się bardzo długo bawić. Chociaż ze mną to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy jak to będzie szło po prostu. Ale tu jest mniej pracy. Tutaj nie muszę wymieniać nic z konstrukcji, tylko po prostu podokładać. Także tu powinno być lepiej, łatwiej, szybciej niż na tej ścianie. No i co, proszę Państwa, dzisiaj trochę mnie nagrywam, jeżeli chodzi o pracę. Bo sobota, to nie będę Was męczył tą pracą tak dużo, żebyście się nie czuli tak zmęczeni. Wystarczy, że ja się męczę podczas pracy. Drugie okno. Jedziemy zobaczyć, co w środku. W środku nie ma tak dużo zmian od dnia dzisiejszego. Bo mówię, dzisiaj sobota. Kończę na dzisiaj chyba. O, tak jest przy zgaszonym świetle. Tak przy zapalonym. No także zaczyna to jakoś wyglądać. Założyłem dwie płyty. Przerobiłem konstrukcję, żeby okno ustawić w linii. Na serii widzieliście na poprzednim filmie. Nic wielkiego, statyw też do kamery, do GoPro używam. Płyta w narożnik, ściana skończona. Ale jako, że sobota, to kończę z pracą na dzisiaj. Jest godzina 1:13, czyli akurat sobotni czas skończenia pracy na budowie. Jedziemy do miasta, można jakieś ciastko. Trzeba dokupić trochę wkrętów, bo gdzieniegdzie zużyłem wkręty, które przewidziałem do sufitu, do kręcenia płyt do sufitu. Gdzieniegdzie ciężko jest podejść młotkiem, po prostu tam przy podłodze, jak jest jakaś mniejsza listwa, to lepiej wkręcić tego wkręta i mieć z głowy, niż młotkiem się męczyć. No, także pojedziemy teraz do Lazii. Zobaczymy, co tam żona wymyśli w tym Lazii. A jak wrócimy, to myślę, że już tylko odpoczynek, ewentualnie drobne prace ogrodowe. Żona się rozgląda za jakimiś roślinami, znaczy roślinami, warzywami, owocami. Bo koniec końców celem na Filipiny takim długofalowym jest życie poza systemem po prostu. Żeby mieć jakiś dochód, no ale mieć działkę z głównym domem, na którym będzie taki, nazwijmy to ogrodem, no ale palmy, kokosy, mango. Permakultura się to nazywa. To jest taka nauka o odpowiednim sadzeniu roślin, drzew, krzewów, traw i wszystkiego, żeby one same się uzupełniały w ekosystemie i żeby ten kawałek ziemi, który masz, dawał Ci możliwie jak największe profity, jeżeli chodzi o te owoce i warzywa, które ta ziemia będzie rodzić. Są tutaj kursy permakultury, chyba na Sebu jest jakiś kurs, też przez imigranta prowadzony. Oglądaliśmy na YouTubie tego bardzo dużo w Norwegii, nawet na niewielkim kawałku ziemi, jak 500 m2. Widzieliśmy gościa z Australii, gdzie permakulturę sobie robi i żyje tak bardzo niskim kosztem i żyje z tego ogrodu. Ten ogród go wykarmia, tym bardziej, że on weganin, on nie je żadnych zwierząt. Także jest to do zrobienia. Ale tutaj też żona kalamansi by chciała. Wczoraj sprawdzała na YouTubie. No nie ziarno, kurczę, pestki. Pestka jest w środku w owocu albo w owocu. To powciągała pestki z kalamansi. Sprawdziła na YouTubie, jak zasadzić drzewo. No i szybko po jednym dniu te pestki już strzelają, już by chciały rosnąć. Ale na YouTubie jest, że zajmie to 5 lat, zanim pierwsze kalamansi zostanie z tego nasionka zrodzone. Także żona coś tam sobie sprawdza na marketplace, na Facebooku, jeżeli chodzi o rośliny i warzywa.
Ja trochę tutaj posprzątam po dzisiejszej pracy, posprzątam spaki samochodu, bo będziemy zaraz jechać samochodem i jedziemy gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, zobaczymy co się będzie działo, czy coś ciekawego czy nie, zobaczymy. Sobota po godzinie 15 przejechaliśmy po jakąś rybkę, można narzekać, że świnki za dużo jemy, ale nie ma rybki, która nadawałaby się Pinay Pai. You want to put it inside? Ale nie ma rybki, która nadawałaby się dla mnie do spożycia, bo żona mówi, że te co są, to mają dużo ości, a ja się naprawdę nie lubię bawić jedzeniem, ja lubię jeść szybko i irytuje mnie to na swój sposób, jak muszę grzebać w jedzeniu, tak w rybie. Także przyszliśmy znowu tam, do Karenderii. I kilogram ryb, tych co kupujemy z reguły, kosztuje 200 peso. A wydaliśmy 240 peso z 2 napojami słodkimi, sprite'ami w butelce szklanej. I mamy fasolkę, wątróbkę kurzęcą. Także też jest bardzo dobra cena. No, biorąc pod uwagę fakt, że że wystarczy tylko ugotować ryż i masz gotowe jedzenie, a z rybą masz jeszcze dodatkową zabawę, że musisz ją przygotować, wypatroszyć i tak dalej. Także Karenderia spoko. A teraz przyszliśmy po banany. I zapomniałem wam powiedzieć, ta pani, która tutaj sprzedaje, wjeżdżając na market w Ladi, tam jest wjazd, tu jest market, z tej strony trzeba objeżdżać market i tutaj zaraz po prawej ma stoisko. Nie dość, że ma najlepsze Pinay Paje, jakie do tej pory na Sikichorze jadłem, no to jeszcze jest bardzo miłą sprzedawczynią, bo wczoraj do niej podjechałem wcześniej rano, jak jechałem do sklepu budowlanego, było jakoś wcześniej, nie wiem, 10 czy coś i dopiero się rozstawiała i mówię, że chcę Pinay Paje, a ona, że mi nie sprzeda tych co są. A ja mówię, dlaczego? A ona mówi, bo są stare, przyjedź później, to będziesz miał świeże, a te sprzedam komuś innemu. No, bo tak mnie polubiła chyba, bo teraz jak przyszliśmy, no to 10 za jednym razem i zawsze tak 5, 10, za 100 peso się weźmie i można sobie do kawy zjeść. No ale takich właśnie sprzedawców lubię, którzy szanują swoich dobrych klientów. Czy w sklepie budowlanym dają nam rabaty, czy pani przy stoisku z bananami. To się szanuje i to się ceni i do takich ludzi będę tutaj wracał i z przyjemnością kupował różne rzeczy. Z tyłu mamy checkpoint, dopiero się rozstawił, policja stoi, a już za checkpointem już się ustawiają i tak jest zawsze. W każdym miejscu na Filipinach już się ustawiają na motocyklach ludzie, którzy nie mogą przez checkpoint przejechać z jakiegoś powodu. A to nie mają przerejestrowanego albo zarejestrowanego motocykla, a to nie mają kasku, a to nie mają czegoś tam. I będą tak długo stali przed tym checkpointem, gdzie policja też do nich z tego checkpointu nie wyjdzie, skoro stoją i czegoś się obawiają. Będą tak długo stali, dopóki policja się z checkpointu nie zawinie. A wiadomo, że powinni zrobić po prostu zasadzkę. Postawić checkpoint i zebrać potem drugim samochodem tych z tyłu, co wszyscy zaparkowani czekają. Ale na Filipinach to tak nie funkcjonuje, po prostu stoją sobie i cierpliwie czekają, aż policja zwinie swój checkpoint i wtedy mogą jechać znowu. Ja przez checkpointy przejeżdżałem wiele razy i do tej pory nawet teraz nie kazali mi się zatrzymać, żeby ze mną porozmawiać, tylko widzą białego, to od razu puszczają. No i tyle. Akurat była okazja to nagrać, to nagrałem. W trakcie dnia, jako że czasu wolnego było więcej, rozpakowałem swojego drona, sprawdziłem jego ustawienia, tak jak wam wspominałem. Dawno tym dronem nie latałem po prostu i wszedłem z wprawy. Tu jeszcze jest słaby sygnał satelitarny, on nie ma możliwości zawiśnięcia w miejscu. Problemy z powrotem, jakby zgubił sygnał z pilota przekazywany do drona, to miałby problem z powrotem na miejsce, także musiałem go trochę pokonfigurować, pościągać aktualizacji i wydaje mi się, że jest ok. Straciłem wprawę w lataniu dronem, także te ujęcia są dalekie od ideału. Niemniej jednak za chwilę, po tym jak się pożegnam, pojawi się kilka krótkich filmików, kadrów z latania dronem tutaj pod naszym domem. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, wiadomo,
za lajki, za komentarze. Widzimy się jutro. Pozdrawiam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. No i teraz wchodzą filmy z drona.